Szukamy dalej. Więc problem nie znikł. Więc będę kierował się do domu, do Ajaccio, a przewyższeń mam nieskończoną ilość. Gorąco, gorąco, gorąco. Drobny zakup z wyciskanego soku. Ananasik. A tu starsza pani. I lecimy gdzieś w cień. Spokojnie. Nie wiem, co się stało. W tych oto pięknych okolicznościach wjeżdżałem na Rastonikę i motocykl się niestety, ale zatrzymał. Jeszcze nie wiem, co się stało. Zatrzymałem się w cieniu. Silnik zgasł. Tak jakby nie było paliwa, pomimo że zatankowałem do pełna. Mam nadzieję, że nic ewentualnie wyciekło paliwo. To mam troszeczkę na zapas i stacja jest około niecałych 10 km, więc możliwe, żebym się poratował. Natomiast co się faktycznie dzieje? Bierzemy sepa, nie wiem. Sprawdźmy. Cały czas problem z tymi gaźnikami i membranami. Wysokość nam świruje. Jest jakieś 500 metrów nad poziomem morza. Możliwe, że tylko to. Bo tu paliwko leci, widać. Zapalał i objaw taki, jakby brakowało paliwa. Nie to, że coś z zapłonem, nie to, że coś ze świecą. Jeszcze wentylator miałem uruchomiony. Więc sezon w pełni, a ja wyciągam motocykl i jadę. Właśnie mało kiedy mam okazję zatrzymać się, żeby coś pokręcić, bo jest gorąco. Tutaj jak wjechałem do Corte, od razu temperatura wskoczyła na 30 stopni. Środek wyspy jest bardzo specyficzny, właśnie zimą jest zimno, latem jest gorąco. I teraz na Rastonice jestem. Jest ładnie, tylko wciąż jeszcze jest zamknięty cały odcinek z powodu zawalonego mostu. Jeszcze go nie odbudowali widocznie, więc mogę skorzystać i odpocząć trochę nad rzeką chłodną. Tutaj zejść, zjadę na parking i zejdę i odpocząć, pomoczyć nogi. No i chyba wracam do Ajaccio, bo jest ciepło i może uda mi się w końcu podpiąć oscyloskop pod przewody zapłonowe. Tak, grzebię wciąż w międzyczasie, kiedy znajdę trochę tego czasu takiego, gdy moja głowa jest wypoczęta, a nad tym speeduję. Właśnie z tego powodu, że te gaźniki, te paliwo, układ paliwowy po tych modyfikacjach wszystkich układu wydechowego nie domaga. I to mnie bardzo, bardzo irytuje, nawet w czasie drogi, kiedy chcę utrzymać stałą prędkość, właśnie jest ta dziura, tak jakby uczucie jest takie, jakby brakło paliwa w wyniku, nie wiem, jakiegoś podciśnienia, te membrany możliwe, że opadają, właśnie takie odcinanie i to mi towarzyszy już przez długi czas i nie mogę z tym zwalczyć, gdy wstawiłem dysze fabryczne, żeby przejść badania techniczne, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie spalin. To jest strasznie źle i niedobrze, natomiast spalanie mi dużo spadło, więc spalanie jest niskie, silnik się grzeje i nie domaga mocą. Gdy włożę zestaw Six Sigma dysze powiększone, to natomiast spalanie jest olbrzymie, to jest około prawie 7 litrów spalanie. Jest dużo lepiej, natomiast definitywnie to nie eliminuje wciąż problemu. Więc gdy jest ciepło, mam chwilę, korzystam z motocyklizmu, cieszę się tym, jak najbardziej wsiadam, staram się zrobić około tych, no przeważnie tak wychodzi, że zrobię te 100-150 km, tak wokół komina się przejadę, jednodniowe wypady i już na tą chwilę po prostu nie zabieram żadnego namiotu,
ponieważ właśnie zaczynam dobrze się czuć w domu, organizować takie domowe ognisko. Nawet w tym wynajętym już nie mieszkam w jaskini, więc to wszystko się zmienia, że też lubię wypocząć w domu, lubię wyjechać do natury, zabrać hamak, posiedzieć chwilę, ale właśnie zacząć działać nad różnymi projektami. Oczywiście w głowie zawsze jest jakiś pomysł, żeby gdzieś wyjechać na dzień, dwa, na jakiś wyjazd, tylko nie wyjadę, póki nie zrobię układu paliwowego, bo nie chcę, żeby tak się działo jak przed chwilą, że nagle jadę i gaśnie. Nie wiem, czy się samo naprawiło, to znaczy, czy to tylko wina jest tego, że te membranki zaczynają się wieszać, czy coś się więcej dzieje, bo silnik jest, no jak to w Hondzie, no za bardzo nie stuka, nie puka, olej wymieniony, kręci się bez problemu, ze świecami też nie ma największego problemu, więc tylko układ paliwowy szwankuje. Zapasowe paliwko tak, jest, puchnie, właśnie spuściłem ciśnienie, bo już była nabrzmiała ta bańka. Sakwy cały czas się super sprawdzają. I teraz nowy taka kurtka i spodnie meszowe, w sensie takim. I też licznik się już przekręcił, 8.6 rocznik jestem i tak dostałem na kolejne urodziny strój, żeby się właśnie nie gotować latem. Chciałem tak naprawdę znaleźć jakieś buty, bo lubię te buty formy, tylko gotują mi się nogi w tym. I jaka jest różnica w tym kombinezonie letnim? Oczywiście przyjrzę się, bo jeszcze nie miałem czasu się przyjrzeć dokładnie, co to jest. No na pewno nie ma standardowa ochrona, to przede wszystkim. Wentylacja całkiem w porządku. Na pewno na plus to jest to, że jest lekki kombinezon. Nie ma tych wszystkich warstw ochronnych. A różnica jest taka, że jak jechałem za Ajaccio, czyli z poziomu morza, gdzie było 29 stopni, jak wyjeżdżałem, przejeżdżałem przez góry, gdzie temperatura spadła do 20, więc już tam ta wentylacja była za mocna, bo zrobiło się już około 20 stopni. W czasie jazdy to już było czuć chłodem. No i ten kombinezon za bardzo nie ma innych możliwości, żeby coś tam pozamykać, pootwierać. Jest cały czas tak samo, więc na pewno do jazdy wokół komina jest fajnie. Natomiast wyjeżdżając gdzieś dalej, gdzie musimy przemierzyć jakieś góry i nie spodziewamy się pogody, to albo przeciwwiatrówka pod spód, bo nie jest przeciwdeszczowy. No trzeba kombinować, więc do jazdy takie jak kiedyś jeździłem, to na pewno kombinezon motocyklowy wielowarstwowy jest fajny. A tak jak teraz, czy do siłowni, czy po prostu wyskoczyć coś wokół komina się przejechać, to na pewno taki lekki strój jest dużo bardziej praktyczny, bo ma mniej tych kieszeni, ma mniej wszystkiego, czyli zakładamy, wychodzimy i jedziemy. I faktycznie ta wentylacja jest dużo lepsza, chociaż wiadomo, jak się zatrzymamy w miejscu, to i tak się ugotujemy. Coś więcej może na ten temat powiem niebawem, bo to tak tylko wspominam przy okazji tego, że się zatrzymałem na drodze. Więc 31 stopni, tak mniej więcej pokazuje. Ale właśnie zejdę schłodzić trochę stopy z kombinezonu. Na pewno w tej cenie, w tej kwocie jakość do ceny adekwatna będzie i przede wszystkim bezpiecznie. W tym znaczeniu, że dużo bezpieczniej niż tak jak lokalsi jeżdżą na co dzień, czyli w klapkach i w krótkich spodenkach i koszulce. To już chyba wielokrotnie wspominałem. Tu chyba tędy dojdę, o tutaj, w tym miejscu, albo może tam. Będzie trochę cienia i trochę tak, żeby nogi pomoczyć.
Super. To przyjrzyjmy się. Spodnia. Jeden zamek i rzep, żeby sobie wyregulować tutaj, pomieścić buty w środku, powiedzmy, tak? Można otworzyć. Tutaj jest nawiew mesh, tutaj jest nawiew mesh, kieszonki dwie tutaj z prawej i z lewej strony na zamek, fajnie zapinane. Zamek, żeby zintegrować sobie z kurtką i z tyłu też na nogawkach mamy mesh. Elementy odblaskowe w postaci kółeczek i w zasadzie nic więcej. Oczywiście co? Pomysł francuski, produkcja chińska. Tak. Więc spodnie. Akurat to wyszedł taki komplet z kurtką. Kurtka podobnie jest bardzo prosta, czyli mamy tutaj kieszonki na zamek, cała powierzchnia myszowa, wewnętrzna kieszonka, tu wentylacja jest, tu wstawiłem już swój ochraniacz pleców, jest kieszonka na ochraniacz pleców. Są standardowe tutaj takie ochraniacze dość lekkie, dość cienkie, ale są przede wszystkim, więc trzeba uważać na rozmiarówki. No ja mierzyłem i akurat wyszło tak, że kurtka LK zazwyczaj z powodu długości rękawów, ale tutaj akurat LK jest ok, bo można tutaj wyregulować sobie rzepami. Spodnie akurat M-ki nie były do przymierzenia, ale LK też, bo można w pasie sobie dobrze wyregulować, więc naprawdę bardzo prosty komplet. Nic więcej tutaj nie ma. Tutaj też nie ma nic takiego materiału przyjemnego przy szyi, więc też może troszeczkę drażnić przy zamknięciu. Z czego to jest wykonane? A ja wam powiem, że nawet nie wiem. Najważniejsze jest to, nie będę już tego studiował, najważniejsze jest to, że ma te podstawowe wymagania obecnie tych norm bezpieczeństwa i to wystarczy. Moje ulubione buty, forma, co ciągle w formie. Potaniały dużo, jak widziałem, mogę zamówić już dużo taniej te buty, ale chciałbym spróbować czegoś innego, żeby mieć jakieś porównanie. I ten sam problem w tych sklepach, że na miejscu albo nie ma numeracji, trzeba zamawiać i oni chętnie chcieliby dany numer zamówić, ale trzeba przymierzyć, nie ma co przymierzyć, więc na razie poczekam. Będę zamawiał później jakieś buty, może na przyszły sezon. W tym nie w zupełności te formy ciągle wystarczają. No jedynym minusem to jest jednak, że w takie dni, gdzie mamy te 30 stopni, to się gotuje ta noga. Rękawiczki też sprawdzam, też sobie wymieniłem. Ten sam styl, te same odblaski, więc cały kombinezon jest praktycznie na czarno, motocykl, kask. Taka różnica bez widocznych jakichś fluo odblasków. Dobra, starsza pani, nie dowieziesz do domu. Jak na razie zapala, więc to cieszy. Dlaczego się zatrzymała? Dlaczego to były objawy jakby paliwa? No tego się nie dowie prędko. Więc ciepło jest, 32 stopnie, ale zaraz temperatura się ustabilizuje na termometrze, ponieważ tutaj opływ powietrza wymusza to, żeby mierzyło temperaturę otoczenia, a nie obudowy, owiewki czy czegoś. Więc to się zaraz sobie uspokoi. Jak widać, ludzi wszędzie, pełno turystów tutaj. No, to jest fajne miejsce, Rastonika. Szkoda, że jeszcze jest ten odcinek niedostępny, żeby wjechać aż na samą górę. O, może wpadnę do Korte. Może tam będzie jakiś cień, żeby zrobić parę zdjęć, bo wożę ze sobą aparat.
ale jeszcze się nigdzie nie zatrzymałem, żeby zrobić jakiekolwiek zdjęcie, bo jest zbyt gorąco, aby teraz się gdzieś zatrzymywać w miejscu. Ale dzięki temu sprawdzam ten kombinezon i teraz czuję właśnie, jak wiatr wieje, że przenika, więc jest ten przewiew. Kwestia jest tego, czy ten wiatr jest ciepły czy zimny. Jeżeli jest lodowaty, no to właśnie przeniknie lodowaty. Jeżeli jest gorący, no to wiadomo, gorący przeniknie, ale też wyleci z tyłu. Ola wasz. Jazda pod górkę na zakręcie i właśnie to samo co na Rastonice się stało. Zaczyna brakować mocy. Wiatr wieje, więc nie mam pojęcia, czy ten kranik mi odcina, czy coś. Spróbuję zaraz zapalić, bo jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji na zakręcie. Cholera. Nie wiem, co się dzieje. Niby paliwo jest. Dobra, muszę wepchnąć w bezpieczne miejsce. Tam na górę jakoś. Dobrze, że mam awaryjne. Ale to nie jest... To nie jest ok. Pchanie motocykla ciężkiego pod górę, ale kiedyś w końcu musi nadejść ten dzień, że trzeba ten motocykl zepchnąć. Chociaż w cień będą lepiej widoczne awaryjne. Co tu się odjanie, Pawla? Odpoczynek. Światła zgaś. Idziemy dalej. Więc problem nie znikł. Więc będę kierował się do domu, do Ajaccio, a przewyższeń mam nieskończoną ilość. Aby do kamienia na rozdrożu. Aby do kamienia na rozdrożu. Dobra. Może. Sprawdzić, co się dzieje. Zgrzałem się. I co widzę? Nic nie widzę podejrzanego. Paliwko naciekło. Teraz spróbuję uruchomić. Filtr jest pełen paliwa. Tylko bardzo cholernie ciepły jest ten kranik. Nie wiem dlaczego, ale jest bardzo gorący. To mnie niepokoi, bo czy paliwo jest tak gorące? Od upału nie, ale
od czego on by mógł się tak nagrzać, że bardzo wyczuwalny jest ciepły. No i coś się tutaj dzieje. No silnik normalny, że jest ciepły. Wszędzie jest ciepło. 85 stopni, płyn chłodniczy i robi się ciepło od silnika, 34 stopnie. Więc nie wiem, co się dzieje. Sprawdzam poziom paliwa. Jak widzicie, poziom paliwa jest pełno, więc to nie jest problem, że paliwo mi uciekło. Bardziej to jest problem, że albo kranik nie daje mi tego paliwa znowu, albo te membrany się od tego wiatru czy od czegoś się zaczęły podwieszać. Nie widzę innej możliwości na tą chwilę, ale możliwe, że ten kranik. Dawno nie było przygód. Nie wiem, czy o przygody chciałem dzisiaj. Dzisiaj chciałem tylko przejażdżkę zrobić, ale jak widać zaczęły się robić przygody. Jeszcze obejdę, przyjrzę się dokładnie, czy nie powstały jakieś wycieki, nie wiem, płynu chłodniczego, czegokolwiek. No nic takiego nie widać. Wszystko jak najbardziej w porządku. Oczywiście wiadomo, że jest gorąco, ale przecież w tamtym roku tak samo było gorąco, a nawet cieplej i wszystko zasuwało poprawnie. Więc dam jeszcze chwilę odpoczynku sobie i dla maszyny i próbuję. I zobaczę, co się będzie działo dalej. No, na pewno to nie jest sytuacja komfortowa. Same górki i jadąc pod górkę nie ma pobocza, nie ma gdzie bezpiecznie się zatrzymać i motocykl gaśnie. Sprawdźmy, co się stanie. Nie mam pojęcia, nic nie zrobiłem. Poczekałem chwilę, podepchnąłem maszynę. Może zapali, może nie. HSS gaśnie. Paliwo leje się jak szalone. Tutaj widzimy, paliwo leje się jak szalone. O co chodzi? Zaczyna gadać. Dobra, jadę kierunek do domu. Trzeba będzie robić w końcu ten wtrysk paliwa. Naprawdę jest głupie, jest z tym gaźnikiem, co tu się dzieje. Ciężko pali. Zaczyna strzelać 8800 metrów nad poziomem morza, ale to gaźniki, paliwo szarpie. I znowu witajcie w klubie. Kurczę, jedź, chociaż tam na zakręt. Oby do kamienia na rozdrożu. Dobrze, że chwilowo z górki awaryjne. O, i sami widzicie, niespodziewana przygoda. Jechać do domu, do garażu, zrzucać te gaźniki, zobaczyć, co się tu od Janie Pawla, kranik, gaźniki, bo to jest tylko i wyłącznie wina paliwa. Jedź, tocz się, aby tam do cienia. Odpoczniemy, zobaczymy, bo jeszcze mamy tak chyba z 30 km do Ajaccio. Dobra, i w cieniu, zatrzymamy się w cieniu, odpoczniemy, zobaczymy, bo nie mam pojęcia. Sucho. Znaczy nie jest sucho, ale jest problem chyba z kranikiem.
bardzo ciepły wciąż. Ciepły. Albo ten przewód od podciśnienia gubi. Tu jest luźne. Może coś z podciśnieniem jest. Gorący, wycieków nie widać. Nic niepokojącego naprawdę nie widać. Tylko ten kranik i gaźniki. Motyla noga. Dobrze, że w cieniu. Dobrze, że zjechałem z górki w bezpieczne miejsce. Motyla noga. Uzupełnił się paliwem. No jest ciepły, jest bardzo ciepły ten kranik. Nie wiem od czego, czy dlatego, że jest aluminiowy, ale nie chłodzi się od... W każdym bądź razie w tamtym sezonie jeździłem na fabrycznym kraniku, a nie na takich modyfikacjach. Było dobrze, więc spodziewam się, że coś jest może z podciśnieniem, bo tutaj przewodzik zbyt luźno schodzi. Nie mam pojęcia. Przypuszczam, że zaraz odpali. Wiadomo, że korzystam z postoju, posikać. No i teraz tak, czuć, że ten kombinezon jest lekki, dużo lżejszy i tak w cieniu się nie gotuje. Więc tutaj jest to na plus. O. I zobaczmy. Jeszcze dam sobie chwilę odpocząć. Myślę, że zapali znowu. I że tak będę wracał do domu na z takimi postojami. Tędy powietrze wpada. Ochraniacze też są malutkie. Simpatico. Sprawdźmy, ile była przerwy. Około 10 minut. Sprawdźmy, czy do Widzewony dojedziemy, czy ty zapalisz teraz. Tu wszystko zabrałem, chyba wszystko. Okej, dobra. Zapalaj. HSS, tak. Zgaśmy awaryjne, sprawdźmy. Widzicie, paliwo. Bardzo ładnie paliwko leci. Kręci również bardzo ładnie. Bardzo głupi objaw. Jakby faktycznie gaźniki były wyssane do zera. Czyli chyba ten kranik, on się nagrzewa, jest przy chłodnicy i się zacina. Okej, wróciłem jakoś do domu. Dojechałem. Już nie było takich szarpań związanych z paliwem tak dużych. Widocznie w czasie jazdy coś się chłodziło, ten kranik i tak dalej. I pozwolił mi wrócić do domu. Chociaż temperatura teraz średnio nawet w cieniu 29-30. Kombinezon
w czasie jazdy daje rady. Jest takie uczucie przewiewu. Dobra, kończę na dzisiaj.